No dobra. Na maile sobie podpisywałem jakieś wiadomości, coś tam kupiłem przez neta, zapłaciłem, więc mogę przejść do rzeczy. Generalnie dzisiaj miał być ten tutaj Grandziak, miał być bohaterem dzisiejszego dnia, ale będzie tylko trochę później. Pomyślałem sobie, że wyjadę nim jeszcze i wjadę sobie to mito, gdzie prawdopodobnie jest dziura w tłoku lub coś w podobie i sobie go w 2-3 godzinki rozgrzebię na tyle, żeby wiedzieć w ogóle na czym stoję i co zamawiać, a potem wjadę tym. Taki jest plan. Ten Grandziak w ogóle był w pierwszym odcinku vloga, tak z ciekawostek. Wrócił na inne tematy, jest cała lista, będzie co robić. Parę dni zejdzie. Ale jeszcze na sam pierw, że tak powiem, pojadę zawieźć do naprawy tą turbosprężarkę z białego amerykańskiego Abarta, która ma problem ze szczelnością zaworu. Myślę, że największy róg już się przewalił, poranny, więc mogę sobie jechać. A jak wrócę, to zabieram się za rozbieranie mito. Postanowiłem jeszcze inaczej zrobić. W sumie bez sensu, żeby audycja tu stała i czekała tydzień, aż ja będę miał czas wymienić klocki, więc raz, dwa je opierdzielę. Wykręcę tą sondę, że zacznie jej numer i tyle. I wtedy sobie dopiero wjadę miciakiem. Także raz, dwa tutaj te klocki robię i dopiero zabieram się za mito. Dobra, już sobie wjechałem. Mito. Sprawa wygląda tak. 7,5, 0, 8, 8. Poza tym drugi cylinder. Także tak czy tak szybciutko ściągam czapkę i zobaczę jakie są straty, bo trzeba będzie coś zamawiać, trzeba będzie coś zorganizować. Jestem na takim etapie, turbo sobie wyjąłem DPK, dolot, górę trochę rozgrzebałem, już widać problem, wypływa z cylindra. Dobra, teraz sobie targnę multiera, no i ściągam czapkę. No i przyjechał silnik do 124. No i oczom mojemu okazał się, jak to mówią, las. Coś poszło nie tak, ale musiało być już bardzo grubo. Mam kilka teorii na to, co się stało. Nie wiem, ile jest paliwa, muszę spojrzeć. Albo przybrakło paliwa w zbiorniku na chwilkę, albo... Jezu, jaka to była temperatura. Albo zaciął się wtryskiwacz. No, tłok dostał bardzo poważnie. Tuleja dostała. Większość to jest naklejone aluminium, więc pewnie zejdzie, ale czy wszystko, to jeszcze nie wiem. Głowica też dostała. Dobra, wyjmę sobie ten tłok, żeby zobaczyć w ogóle jaki to jest numer tłoka, żeby wiedzieć co załatwiać i zobaczę co dalej. Muszę mniej więcej jakieś koszty określić klientowi, więc tak czy siak no, tłok jest do wyjęcia. To miskę sobie zaraz zrzucę i go wykręcę. Podwieszę silnik i na razie auto na dwór do momentu decyzji klienta, żebym wiedział czy reanimujemy, czy wymieniamy, czy w ogóle nic nie robimy. Bo na razie nic nie wiem, no, ale grubo się podziało. Dawno nie miałem tak stopionego tłoka. Wyjąłem tłok. Tuleja musiałbym sobie przehonować, nie ma rys głębokich, przynajmniej tak się wydaje. Wyjdzie po przehonowaniu, ale na tą chwilę to będzie tyle prac, jeśli chodzi o pracę. Raz, że muszę brać się za punto, a dwa, no to muszę to mniej więcej zliczyć, że klient wiedział na czym stoi i żeby mi powiedział, czy to naprawiamy, czy on to, nie wiem, sprzedaje, czy też co będziemy z tym dalej robić po prostu. Panewki są ok. W miarę profilaktycznie je wymienię, nie mają rys, tylko takie przebarwienie. Profilaktycznie mogą wjechać nowe, bo kiedyś już rozmawiałem też z tym klientem na temat ogólnej rewizji silnika, więc teraz się to tak zbiegło w czasie, że chyba razem to zrobię, czyli wymienię też pierścienie na pozostałych tu tłokach. Tutaj już widać, że ten też już się odbarwił, widzicie? Jaka jest zmiana koloru tutaj przy zaworach wydechowych. No musiał być straszny ogień, to musiało albo jechać na tych 3 cylindrach mimo topiącego się tłoka, albo być strasznie obciążony silnik, no musiało być ogień do potęgi, naprawdę. Prowizorycznie sobie tutaj tak postawiłem, żeby mi nie spadł na ziemię, bo wiadomo nie ma łapy teraz. Kiedyś to na sztukę tak wyspawałem, na potrzebę jednego silnika i tak sobie zostało taki wynalazek, ale to działa. Silnik może wisieć, nic się nie dzieje. Może to wygląda trochę tak tandetnie, ale jednak robotę swoją robi. Nic tu więcej nie potrzeba. Jeśli chodzi o głowicę, no to wiadomo, że jest do uratowania. Tutaj przejdzie płaszczyzna, zawód trzeba wymienić, tu zajrzeć, gniazda pooglądać, resztę przejrzeć i będzie żyć, no nie? Tylko kwestia tulei w zasadzie. Tłok drugi, a właśnie jaki tu jest numer tłoka, czy to jest ten, który jest ogólnie dostępny? 520. 543 chyba jest taki, co wszędzie jest, a 520 to jest chyba taki, który jest tylko nowy. No nic, muszę tak czy siak to poszukać, coś tam podliczyć klientowi i niech się określi, a póki co to wyjeżdżam tym wynalazkiem, założę miskę, wypchnę ją, a wjadę sobie już Grande, bo w Grande no jest dużo pracy, także tam mam co robić.
tyle śrub z silnika, trochę gratów, reszta tych suchych wszystkich części z wierzchu jest już w bagażniku. Tutaj na pewno jeszcze bym sprawdził dla swojego bezpieczeństwa wtryskiwacz na uszkodzonym cylindrze, aczkolwiek jak widzę, że też sąsiedni się już podtapiał, to raczej nie będzie jego wina. Wydaje mi się, że też mogło być już współotwarcie między tym a tym, czyli tu były zawory ssące otwarte, tu był wypalony i po prostu płomień i palanie szło już nierówno w każdym cylindrze jakby osobno, tylko te się łączyły, mimo tego, że nie powinny. Dlatego tu wystąpiło to podtopienie i trzeba będzie ten tłok też obejrzeć, czy on przypadkiem nie popłynął tam gdzieś po płaszczu. Tak czy owak zakładam głowicę na ten czas i auto na dwóch. No i mamy silniczek do tego projektu Fiata 124 Spider. To jest multi-air, no jest, przyznam szczerze, trochę gdzieś sobie stał, to nie długo, ale miejmy nadzieję, że to jest wszystko, co tutaj dostałem. Ogólnie jest w miarę kompletny, no. Także myślę, że spoko coś z tego będzie. Jeśli chodzi o łapy, bo łapy ktoś odkręcił, no to wiadomo, umówmy się, one i tak by nie pasowały, więc w razie czego to gdzieś już na Allegro namierzyłem, tak jak gdybym chciał kupić i coś z nich jednak robić. Ale to no powiem szczerze, ta magistrala wodna to wszystko jest takie znacznie inne niż w TJ-cie. Oczywiście to się wszystko skundli jedno z drugim po odpowiednim jakimś dopasowaniu, ale no ciekawe. Jeszcze go nie rozbierałem. To na przykład sygnał z wału jest z uszczelniacza, a nie z przodu z kółka, bo kółko jest bez zębatki, bez koła fonicznego. Ale zakładam, ponieważ jest miejsce, więc zakładam, że się je po prostu założy i przykręci czujnik. Zależało mi na tym, żeby była miska, smog i tak dalej. Kolektor ssący, kolektor wydechowy, turbina jest w gratisie, więc tak naprawdę to, co jest potrzebne, to mam. Muszę go gdzieś na razie zbunkrować. No nic, na razie go postawię tam, bo muszę tu jeszcze dokończyć rozrząd, bo w piątek jeszcze zacząłem sobie, czekając na części, zacząłem rozbierać do rozrządu, ale w końcu części przyjechały, więc musiałem kończyć tam jeden samochód. To ponoć ma 5000 przelotu z tak zwanych potestowych wozów. Tu jest adapter, jak widzicie, tylko że on jest chyba tylko do automatu, z tego co ja wiem, i do manuala nie jest potrzebny, ale dobrze, że nie chciało im się odkręcić. Niech sobie lepiej jest. No i ten katalizator, co to został ukradziony podobno, no ale ja już go... No fajnie, ciekawy temat się zapowiada. Jakoś po nowym roku będę działał. Najpierw muszę zrobić Punto 2 z TJ-em. Na przestrzeni od piątku do dzisiaj, czyli przez te 4 dni, wyszły mi 2 takie dość grube jeszcze jedne projekty, które będę realizował też w przyszłym roku. Więcej już chyba nie umawiam, bo w razie gdybym się z czymś poślizgnął, to terminy będą nie do odrobienia, więc myślę, że jeśli chodzi o grube projekty, to na tą chwilę mam full tego, co mogę robić, chyba ktoś będzie czekał 2 lata. Ale nie będę też uprzedzał faktów, niech to wszystko się zacznie dziać, bo czasem człowiek się napali, niby wszystko ustalone, a w ostatniej chwili ktoś rezygnuje, bo takie rzeczy też się zdarzają, są różne sytuacje, także spokojnie, serwisów mniej, jak widać jakoś tak ostatnio, tak mi się przynajmniej wydaje, ale ciekawych tematów więcej. Przestawię sobie ten silnik gdzieś tam, wjadę tym Punto, jutro od rana to już muszę go atakować, bo dzisiaj to już jest godzina 16 chyba 30, coś koło, więc będę pomału kończył, nie złojuję tutaj nic, ale wjadę sobie nim, bo jutro muszę wyjąć reflektory do wysyłki, do regeneracji i no, jakieś przewody hamulcowe w poplocie, no dużo rzeczy muszę tam porobić. Zeszło mi z Mito, ale nie tylko, bo właśnie jeszcze był klient, z którym rozmawiałem o tym kolejnym projekcie, dosyć takim fajnym, grubym, więc mi też trochę czasu z nim zeszło, no ale przynajmniej mi to mam rozebrane, też wiem na czym stoję. No dobra, miałem jeszcze pół godzinki, to rozebrałem sobie tutaj ten rozrząd i wymieniłem pompę, także sobie jutro go poskładam, jak akurat sobie tu wyschnie, i wymieniłem jeszcze wtryski na listwie od razu na 380. Także to już też będę miał do montażu, jak złożę rozrząd. Jakiś tam mały kroczek sobie przygotuję i będę miał z głowy potem, po co się potem tym zajmować. Później sobie go odwrócę i wymienię turbosprężarkę i będę miał gotowy zestaw do montażu. Termin się zbliża dość jak dużymi krokami, więc chciałbym być przygotowany możliwie. Dobra, na dzisiaj już kończę i do jutra. A jutro bardzo grande punto. Cześć, we wtorek. Dziś w planie mam pracę przy tym punciaczku. Mam całą listę drobnych i trochę grubszych rzeczy, ale raczej większość jest drobnych. Myślę, że to mam nadzieję w 2 dni ogarnąć z grubsza to, co będę mógł. Co się podziało w ostatnim czasie, a więc tak, w sobotę ustaliłem z jednym z moich stałych klientów, że po nowym roku, prawdopodobnie po nowym roku, taka jest wstępna data, będziemy robić taki sobie projekcik, który to będzie miał na celu oczywiście podniesienie mocy. Samochód to jest Chevrolet Camaro SS. Silnik V8. Plan jest taki, że wyciągam cały silnik i robimy go od nowa. Ktoś go tam wcześniej robił
ale coś poszło nie tak, więc wyciągam go, rozbieram do zera, wszystko weryfikuję. Dużo części zostało zamówionych już ze Stanów. Dziś rano, za jakąś godzinkę powinien być u mnie ten klient, przywiezie mi głowice, które będziemy sobie ogarniać, ponieważ tam to już było kilkukrotnie szlifowane, coś tam było robione. Nie są pewne, więc żeby też zyskać trochę na czasie, jakby zakupił wczoraj jakieś głowice, igły, w sensie nie dotykane jeszcze. Zawiozę je do Autosztyw Modestowicz, tam sobie te głowice zweryfikujemy, zobaczymy co da się z nich zrobić. Sprężynki, talerzyki, takie rzeczy są ze Stanów już zamówione, więc to dotrze i wtedy to sobie pomontujemy wszystko, będzie wałek, inny będą, no dużo rzeczy tam, nie będę teraz wymieniał wszystkiego, bo bez sensu, ale generalnie dużo rzeczy zostanie zmienionych względem tego co jest obecnie, chociaż obecnie już jest 500 tam z hakiem koni, ale to nie jest to co byśmy chcieli. Także to jest jeśli chodzi o sobotę. W poniedziałek, czyli wczoraj, przyjechał mi ten silnik do Fiata 124, który będzie montowany po nowym roku. W starym 124, to wspominałem wcześniej. Tutaj coś zacząłem sobie przygotowywać, jakieś wtryski, rozrząd, takie rzeczy. To są takie tematy, które wydarzyły się jakby ostatnio. Delcinka dalej czeka na te tulejki. Muszę dzisiaj taka raz bombardować, bo to już chyba trwa 2 tygodnie, 2,5. Więc tutaj się nic nie zmieniło. Białego Abarta rozebrałem, wyjąłem turbo, jest w naprawie. Czarnego Abarta czekam na cewkę, na wtyczki do cewek i takie rzeczy, żeby to sobie porobić i dalej weryfikować, co jest jeszcze nie tak. Tetetkę jeszcze wczoraj zrobiłem na Szybkensa klocki, ale oczywiście nie wszystko, bo tam jeszcze będzie sonda do wymiany, która ma dojechać dzisiaj. Wtyczka od czujnika klocków jest do wymiany, bo rozpadła się w rękach. Co tam jeszcze stoi? BMK trójka Łukasza, no to jeszcze musi chwilkę poczekać, tam jest dużo pracy. BMK E46 oddałem wczoraj, bo jest już to, co mogłem, to zrobiłem. Mi to rozebrałem. Widzieliście chwilkę temu na materiale, jakie są zniszczenia i straty. Jak tylko troszkę tu się obgonię, to spróbuję tam przehonować te tuleje i zobaczę, czy w ogóle tą tuleję się da uratować, bo jeśli nie, no to trzeba szukać słupka. Ewentualnie szlif, ale to chyba jest droższa opcja. Nikt się na to nie decyduje, więc myślę, że to chyba bez sensu. Lada chwila. Wrócili mi Punto DSG, bo jest już tam częściowo wystrojone, działa, skrzynia działa bez zarzutu. Ale mam tam bardzo dużo pracy z elektroniką, ponieważ świeci się cały licznik, w zasadzie on nie działa, pokazuje tylko paliwo, czyli tak nie do końca ciekawie. No mnóstwo tam rzeczy z elektroniką będę miał do ogarnięcia, do powyłączania jakichś błędów, żeby to w ogóle ruszyło, żeby licznik żył, bo wszystko zostało przełączone na Blacka. Black, nawet jeżeli by obsługiwał Grande Punto, a nie obsługuje, to i tak nic nam to nie da, ponieważ kan jest zajęty przez współpracę ze skrzynią, więc no 2 kanów EMU nie obsługuje naraz, a szkoda, bo to by rozwiązało pewne tematy, ale pewnie to nie jest takie proste. Lecę sobie do hurtowni po płyn hamulcowy, świece, jakieś takie rzeczy i zabieram się za tego tutaj pacjenta. Muszę wysłać reflektory do naprawy, do regeneracji, no bo one już widać jakie są. Linki zmiany biegów zacinają się, wybierak sprawdzić, czy shifter zamontować, jeśli wszystko już będzie sprawne. Plastik jakiś tam się odkleja na desce, odma, tam przewód odmy do wymiany, wężer podciśnienia wszystkie, żeby były czerwone, tak jak sobie klient tam zażyczył. Sprawdzić klocki, przewody hamulcowe w oplocie, bo sobie kupił, wieszaki wydechu na poliuretanowe sobie zażyczył wymienić. Będę musiał je gdzieś zorganizować. Czasami zaświeca się czek, płyn hamulcowy do wymiany. Koc na turbo sobie kupił, lotkę jakąś na tylną klapę do przyklejenia, dystanse, wibracje, no to wiem, bo chyba wydech dotyka gdzieś. Usunięcie zbędnej elektroniki, no są tam jakieś pierdoły na kuny, jakieś takie rzeczy, to wszystko jest do wycięcia. Klima nie działa, rurę dolotową, tą czarną, taką stalową, która jest przy akumulatorze, życzył sobie, żeby mu zrobić z alu, więc wyspawam mu taką. W środku jest jakaś elektronika do pousuwania, spasować zderzaki, z tyłu odblaski do wymiany, te lampy tam na dole i świeczki. No i wszystko to, co jeszcze znajdę. Dobra, pracy jest bardzo dużo. Mam 1 dzień opóźnienia, bo wcisłem to mito, żebym wiedział, na czym stoję. Także zabieram się do dzieła. Na razie tylko zdjąłem koła i tak. Tu łożysko spoko. Tu łożyska nie ma. Ale to jest akurat częste w Grande Punto. Ale coś sobie jeszcze odkryłem, bo widzę, że są nowe półośki, nie? I patrzcie tam. Tam chyba krzyżaczek się poddał już. Tu jest ok. Z tej strony nie ma tego luzu. Poza tym też wspomniał klient o łączniku i faktycznie jest go naprężony się tak rusza.
to raczej mu tu nie wróżę dobrej kondycji. Tak poza tym, w miarę to jakoś kupy dupy się trzyma, będę weryfikował dalej, ale nic, na pierwszy strzał ściągam zderzak i reflektory czas pakować do wysyłki. Sprawa wygląda tak. Wchodzona jest linka zmiany biegów, a właściwie linka wyboru biegów. Czyli ten ruch chodzi bardzo ciężko i opornie, jest gdzieś zardzewiała. To jest ok. Więc zamówiłem jedną linkę. Zaraz się biorę za wyciąganiem wybieraka, żeby zrobić short shifter. Wyjąłem sobie tę rurę do lotu, ponieważ klient zażyczył sobie, żebym mu wyspawał taką samą, tylko z aluminium. Więc tak zrobię. Materiał już sobie zamówiłem w FMIC. Jutro będę miał rano. Wężyki podciśnienia, które mam wymienić, również zostały zamówione. Tutaj wskoczyła moja odma TRS-owa, bo klient sobie zażyczył pod kolor. Usunąłem też to urządzenie takie na jakieś kuny czy inne zwierzęta, bo i tak to średnio działało, więc już tego nie będzie. Zrobię tego short shiftera, wyciągnę sobie linkę i biorę się za przewody hamulcowe, te elastyczne, bo z tym to podejrzewam, że mi zejdzie trochę czasu. Reflektory wyjąłem, spakowałem, paczuszka stoi, jutro kurier zabierze. Zobaczymy, co się uda z tym zrobić. No, chłopak od regeneracji nie był zachwycony, że to są reflektory nieoryginalne, tylko jakieś chińskie, no ale cóż, powiedział, że zrobi. Więc tego się trzymajmy. No i lecimy dalej. Coś tutaj z tej listy zaczyna pomalutku ubywać. Ja ją trochę tutaj jeszcze rozszerzyłem, ale coś tu zaczyna się już dziać. Ale tą linkę od biegów wyjąłem już. No jest zatarta w środku gdzieś. Ciężko bardzo chodzi. Także tu mam to wszystko rozkręcone. Jeszcze sobie postanowiłem rozebrać tą półoś, bo muszę zamówić krzyżak prawdopodobnie, bo nie wiem, czy będę taki miał. Także zaraz ściągam osłonę i zobaczymy, co tam się wydarzyło. No i tak, znalazłem winnego. Rozleciał się kamień, łożysko, tu są igiełki, zabezpieczenie. Problem z zamiennikiem jest tego typu, że nie pasuje oczywiście z Fiata, nie pasuje, w zasadzie nie znalazłem w ogóle takiego krzyżaka o takiej ilości zębów i takiej średnicy kamienia. I chyba skończy się na wymianie całej półosi, bo przegrzebałem cały internet od góry do dołu i nie znalazłem czegoś takiego. To samo czasami jest tak, jak są półośki właśnie w zamienniku jakieś chińskie i jest problem z doborem kształtu tej osłony. No i co, i tutaj wszystko ładnie, pięknie, a chyba tego nie poskładam. Idę do hurtowni, chłopaki mają całą półość, zobaczę, czy będzie pasować, czy nie i zobaczymy wtedy, co dalej. No półość ta, którą sobie klepłem w hurtowni, nie pasi. Mają błędny opis i brak zdjęcia. No nic, muszę wieczorem siąść przy kąpie, poszukać coś na necie, znaleźć, całą półość wymienić. A póki co to opuszczam tutaj. To jeszcze mogę ogarnąć to Audi TT, bo nową sondę już mam i wtyczkę do czujnika też mam. To sobie będę mógł polutować. Patrycja mi też odebrała gratis FMIC, więc będę mógł sobie tutaj jutro jeszcze powymieniać te wszystkie wężyki, pierdolety, próbować zrobić ten dolot. Zresztą tam jeszcze jutro mam co robić, bo jeszcze te przewody, one też się łatwo nie poddadzą. Mam taką lotkę do przyklejenia, która nie pasuje. Jest jeszcze na cały dzień na bank i nie wiem, czy jeszcze czwartku nie zahaczę. A tutaj to są głowice z korwety i one będą jeździć w Camaro 6,2 litra SS, a w Camaro będę za jakiś czas budował silnik od podstaw. Silnik był robiony przez jakiegoś tam machera, ale coś tam poszło nie tak i decyzja klienta jest taka, że mam to wszystko rozebrać do zera, przygotować nowe głowice. Zamówiony jest wyższy wałek, to są te głowice. Jutro zawiozę je do szlifu, bo akurat do odbioru naprawiono już turbinę do tego białego abarcika. Także już zaczynają mi w końcu graty schodzić, ale oczywiście to jest tak, że one schodzą wszystkie w jednym momencie. Nie wiadomo, czy robić coś zgodnie z planem, czy robić coś zaległego, czy tu cisnąć, gdzie w ogóle nie mam części i to już jest 2 tygodnie zaległe. Zaczyna się robić tak trochę nerwowo, no ale nic, jakoś podołam. Dobra, idę sobie odpalić, otworzyć tą Audiczkę TT, wymienię sondę. Tu jest kluczyk. Wymienię tą sondę, spolutuję tą wtyczkę i będzie chyba fajren na dziś. Muszę przysiąść przy kąpie, poszukać części, także zawinę się na bazę najwyżej i jeszcze jakąś pracę biurową odrobię. Dajcie w środę, jeszcze nie ma 8, ale zapakowałem się raz, dwa i jadę zawieźć głowicę. Akurat sobie zajadę na otwarcie, muszę się streszczać, muszę jeszcze jechać do tokarza, bo wziął się za te tulejki i tam jakiegoś wymiaru nie podałem jednego w ferworze walki. Muszę popatrzeć, czy mi się tam przypomni w ogóle ten wymiar, który tam był, bo to było rysowane, nie wiem, 2,5 tygodnia temu i tak kurde, średnio pamiętam. No ale nic,
załatwiam te formalne jakby rzeczy szybko i wracam do Punciaka, bo w Punciaku mam bardzo dużo pracy. Chciałbym go dzisiaj skończyć na tyle, ile mogę, na tyle, ile będę miał części, żeby móc się wziąć tam. Muszę co jeszcze... Aha, Grande Punto przywiezione zostało wczoraj bodajże, czy przedwczoraj na rozrusznik. Muszę to zrobić raz, dwa. Tam jakoś dużo roboty nie ma strasznie, bo to tylko wymiana Bendixu. No ale tak czy siak, no muszę się pochylić nad tym do chwilkę jednak. Dzisiaj byłoby fajnie w białym Abarcie założyć turbosprężarkę. Mógłbym wtedy dokończyć jego strojenie, sprawdzić wszystko i oddać to auto. Zostałoby mi tylko kilka niedobitków dosłownie. Tetkę wczoraj skończyłem na Firehand, więc też jest do wydania. Zostanie ta BMK i Delta. No i czarny Abart to zakłała czarna. I cewka przyszła, ale tylko cewka. Że ją też sobie dzisiaj tam podmienię. Ale jeszcze będę i tak czekał na wtyczki. Zabrałem się za przewody hamulcowe, no i co za tym idzie, od razu to łożysko. No ma troszkę dość. Także targam piastę i biorę się za te tutaj elastyczne tu, no i tam na belce. Dobra, powymieniałem sobie tutaj przewody z tyłu. Wymieniłem tą piastę, założyłem jeszcze dystans, bo klient sobie zażyczył, kupił takie. Ale tak tutaj wymieniając przewody, postanowiłem jeszcze tak dla świętego spokoju zdjąć sobie ten zacisk. No i to łożysko, chociaż jest lepsze, czy jedną ręką to ogarnę, to też słychać, więc drugie też do wymiany. Trochę się podziało, czyli tak, mam tą stronę zrobioną, przewodziki ładnie powymieniane, wszystko, nasmarowałem sobie odpleczniki, żeby poszło gładko. Tu jest już git, dojechała ta półoś, zobaczymy co to warte, ile wytrzyma, bo to też zamiennik. Odebrałem też w końcu do Delty elementy, które mi będą potrzebne do skręcenia tego zawieszenia. Mam już do tych samochodów jakieś graty i mogę coś tam robić, tylko muszę zjechać tym z podnośnika, a żeby to zrobić, to muszę go skończyć, nie? Także taki psikus mały i taki temacik. Czyli teraz sobie tak zrobię ten przewód, później sobie zrobię półośkę, zrobię sobie ten przewód, łącznik, no i odpowietrzanie hamulców. Za różowo być nie może. Trzeba było wyjąć zacisk, ponieważ jeden z odpowietrzników odwrócił się 3/4 obrotu i stanął. No i na siłę go wykręciłem, przód, tył. Mimo wszystko gwint wylazł. Więc jutro rano muszę zasuwać do Promara, do Piotrka, żeby mi to naprawił, bo dzisiaj go nie ma na miejscu. Tutaj jest ok, odpowietrzniki ruszone, nasmarowane. Przewód udało się zmienić. Coraz trudniej, bo te samochody też nie są już świeżutkie, ciężko się te rozkręcić. W zasadzie tylko jeden przewód tylny odkręcił się normalnie, wszystko reszta stoi. No ale dobra, nie ma co kwiczeć, teraz może włożę półośkę i wymienię sobie jeszcze łącznik. Mam jeszcze taką lotkę do zamontowania tutaj na tym Abarcie. Oznaczyłem sobie środek spoilerka, środek lotki. No i tak, żeby on jakokolwiek mi tu pasił, cokolwiek, no to tyle trzeba tego uciąć. Z jednej... z drugiej, bo tego nie docisnę tymi rogami, no nie ma szans. Poza tym tutaj będzie pasić i tu też, a tu będzie tak, przerwa z centymetr. No nic, zobaczę, czy coś z tego będzie, jak to utnę. Zaznaczyłem sobie już tutaj, jak mam to uchlastać. Może nie popsuję, zobaczymy. No więc tak, niecałe 1,5 godzinki, coś koło szlifowania, obcinania. No i sobie to tak wygląda. Lepiej nie będzie, jak to mówią. Trochę słabo to pasuje. Jak klientowi nie będzie pasowało, to sobie odkleję, bo jest na taśmie dwustronnej. Ale muszę pochwalić taśmę, bardzo mocno. Linka, no to jutro. Poliuretanowe wieszaki dopiero zamówiłem, bo to nie ma dostępnych w Polsce. Czek na sam koniec, montaż lotki zrobiony. Wibracje jak będę nim jeździł, klima jak będę jeździł, rura do lotu. Muszę ją wyspawać. Potem pasowanie zderzaka, no to jak będę montował ten zderzak. Po reflektorach. Montaż efektorów, dobra. No i zacisk, który jutro naprawię. Nie byłoby źle. Zostanie mi założyć jutro zacisk, linkę, poskładać spód przy tej lince. No i kwestia tego dolotu tutaj. No i potem jeszcze tylko reflektory jak przyjdą, zderzaczek, no i reszta testów. No, najgorsze za mną. Tu kocyk jeszcze panu zamontowałem, bo sobie taki kupił. Nawet tam powiedzmy, że w miarę pasi. To co, w sumie mogę sobie założyć nawet chyba pokrywkę, bo reszta będzie robiona tutaj. Kółko, też kółko jutro, bo jeszcze zamówiłem śruby do kół, bo tutaj będą dystanse 12, a nie ma śrub, więc jutro będą śruby nowe. Poszło w miarę sprawnie mimo jakichś tam przeszkód. Jedyne co to teraz się zajmę tą rurą dolotową. Jest w 3:30, no może jeszcze jakoś ją tam chociaż złapę bryłę. No będę pomału kończył. Tutaj zgodnie z życzeniem klienta zacząłem spawać ten dolocik z aluminium.
A coś tam już prawie, tam muszę jakąś jedną korektę sobie zrobić. Jutro sobie spawam ten dolot, zacisk zamontuję, linka ma być, tylko nie wiem o której i będę musiał nim wyjechać. Tutaj z grubsza i tak już mam praktycznie wszystko zrobione, ale jeszcze mam tam grande punto na naprawę rozrusznika. No nie wiem, albo wjadę deltą, albo tym białym abartem. Muszę pomyśleć, które to. No delta stoi dłużej, to teoretycznie jej się należy. A póki co to do jutra. Jest czwartek, rano podrzuciłem ten lewy zacisk, w którym jest uszkodzony gwint powietrznika do naprawy. Więc Piotrek ma mi to zrobić. Zaraz też przyjedzie dziewczyna, której wczoraj się popsuła alfa. Julietta stoi na parkingu, ale nie mam kluczyków. Będziemy tam prześwietlać, co się mogło wydarzyć. Przyjechały też wczoraj jeszcze, odebrałem z paczkomatu wtyczki do czarnego Abarta USA. Tak więc też to będę mógł sobie kiedyś tam zrobić w wolnej chwili. Ale dzisiaj koniecznie muszę wyzbyć się stąd szarego apunciaka. Dlatego, że muszę zrobić rozrusznik w tym białym. Koniecznie, bo obiecałem chłopakowi, że do piątku będzie miał. No i chciałbym też zrobić deltę, żeby mi tutaj nie stała. Bo mam te części od tokarza, wczoraj odebrałem. Także po kolei. Wczoraj ją tutaj pocykałem, sobie połapałem, ale gdzieś tam mi dotyka, muszę ją jeszcze przekonstruować trochę. Ale powinna być dzisiaj gotowa, więc to sobie zrobię. Linka też ma być dzisiaj do biegów, więc będę mógł cały spód poskładać, akumulator, tutaj to wszystko. I w zasadzie będę czekał na reflektory, bo reflektory są wysłane do regeneracji, bo prawie nic nie było już widać. Nawet żarówek nie było widać przez te zmatowiałe szkła, więc po prostu wyjadę nim i będę czekał na powrót reflektorów, no i potem już tylko zderzak i jakieś tam klimatyzacja, no bez zderzaka, bez reflektorów na klimę też nie pojadę. Co dalej? Jeszcze muszę, nie wiem czy zdążę dzisiaj, jutro, próbować przehonować tą tuleję w Mito, żeby ocenić czy coś z tego silnika będzie, bo klient czeka na moją informację, bo sam nie wie co ma robić w zasadzie z tym samochodem. Kupmy się dzisiaj na tym dolocie, żeby to było na pewno na gotowo wyspawane, bo to mi zajmie najwięcej czasu, a potem po kolei te drobne rzeczy, czyli zacisk, linka do biegów i tak dalej. Ale myślę, że dzisiaj jest szansa, żeby to tutaj w miarę z grubsza ukończyć. Robię kawę i ogień. Wlewam olej do skrzyni biegów, bo była wyciągana półoś, więc olej był spuszczony. Oczywiście ktoś to zrobił, bo tu robił ktoś pukankę, później wlewał olej, no i było 1,7 litra oleju. Także litr to lałem, prawie litr. Piotrek naprawił mi zacisk, więc jest już założony i odpowietrzony. Tam jeszcze przewód od czujnika klocków musiałem naprawić, był urwany. Wyspawałem też, już wystygła rura dolotowa. Takie cudo. Także sobie ją wyczyszczę trochę i też za chwilę zamontuję. Widzę, że przyszły do paczkomatu rzeczy, więc linka też powinna już być od zmiany biegów. Szybka przerwa na lunch i jadę po tą linkę, no i działam dalej. No i przyszła linka, ale oczywiście nie pasuje, jest jakaś za długa, ma inną końcówkę. Znowu błędny opis i niedokładne zdjęcia na aukcji. Ręce opadają. Dobra, bo przyspawałem sobie jeszcze uchwytek do tego dolotu, żeby tak nie latał po całej komorze. Więc składam to. Nic, no zapnę jakiś bieg po prostu, żeby wyjechać i tyle. Ręką sobie wbiję. No i mam tutaj już grandziaka. Fiata tym razem. 1.416. Ma taki problem. Nie wiem, czy będzie słychać. Skrzeczy podczas rozruchu. Czyli Bendix do wymiany, przesmarowanie całego rozrusznika. No tamten musiałem wyjechać z powodu braku części. Zostało mi chyba 7 punktów z 29, jakie były do zrobienia, więc chyba nie ma źle. Szkoda, bo tak kurczę pół dnia jeszcze i byłoby wszystko, ale dobra. Będę musiał czarować w przyszłym tygodniu. Teraz biorę się za rozrusznik. No i punto mam gotowe. Rozrusznik wymagał tylko mycia i przesmarowania, ponieważ smar już był tak twardy i suchy, że wszystko tam się mieliło. Cichutko odpala ładnie. Także wyjeżdżam, mam go z głowy. Jechałem sobie jeszcze tym białym abartem, bo tak doszedłem do wniosku, że potrzebuję z 2-2,5 godzinki na poskładanie na montaż turbo i będę miał go też jakby ogarniętego, nie będzie mi stał bezsensownie, bo turbo odebrałem 2 dni temu. Jest nowa klapka, nie ma luzów. Zaraz się biorę za montaż, zrobię sobie tego, a jutro od samego rana biorę się za integral, za ten zawias. Także na poniedziałek by mi zostało tylko z tych Mito. No dobra, to może jeszcze jutro mi się uda w ciągu dnia to przeszlifować tam tutaj i zobaczę. Audi mam zrobione. Punto czeka na części. No i ten nieszczęśnik. Dobra, do tego w poniedziałek pomęczę. Jeszcze. No dobra, to może nie będzie najgorzej. Jeszcze od wtorku mam taką robotę,
która mi nie do końca pasuje terminowo, ale nigdy nie będzie lepszego terminu, więc musiałem ją wziąć, tym bardziej, że to gdzieś tam po znajomości mniejsza. Muszę poskładać po lakierze, po renowacji Golfa 1. Teoretycznie nie dużo pracy, ale tak naprawdę nie wiadomo, co tam zostanę, czy na przykład będzie tylko goła karoseria, czy tak podejrzewam, że będzie tak, że nie będzie hamulców, nie będzie zawiasów poskręconego, elektryki, szyb, ciort wie czego. Ta robota się odwlekała, aż w końcu no nie da się tak w nieskończoność odwlekać jej. Zawsze kiedy klient o to pytał, to nie było na to czasu. Dobra, no mniejsza o to, będę musiał to umęczyć jakoś, a może nie będzie wcale tak dużo pracy. Zobaczymy. Dobra, podnoszę tego białego i biorę się za turbosprężarkę. No i co? I prawie z zegarkiem w ręku. Poskładałem, wszystko poskręcałem na gotowca, łącznie z osłoną pod spodem i tak dalej. Wlałem płyn, ale grzać to już będę jutro. Wyjadę sobie na dwór, niech się tam wykopci i wygrzeje. No ale spoko, bo mam ten temat jakby załatwiony. Jeszcze tylko jutro, jak będzie pogoda, jeśli nie będzie padać. Pojeżdżę trochę, może jeszcze zloguję go w międzyczasie i zobaczymy, czy coś to wniosło. A myślę, że wniosło. Miejmy nadzieję, że jest tak, jak sobie to zdiagnozowałem. Czyli jutro będzie jakiś tam werdykt i ewentualnie albo będzie strojenie dalsze jeszcze wymagane, albo już tylko pomiar jako formalność. No zobaczymy, nie? Kończę i do jutra. Dziś piątek, końcówka tygodnia. Wczoraj udało mi się poskładać tego Abartha. Właśnie się grzeje, bo już wczoraj mi się tutaj nie chciało siedzieć i czekać, aż się zagrzeje. Było późno, ale już jest spoko, bo już temperaturę chyba złapał w miarę. No, nie chcę jeszcze pochodzi, to się nim przejadę. Tutaj nasz podnośnik wjechałem sobie już dzisiaj delcinką i zabieram się za montaż tego zawieszenia. Mam tutaj nakrętki dorobione przez tokarza, tulejki ustalające i talerzyki. Ciekawe, czy te moje obliczenia i patenty się sprawdzą. Kawa już zrobiona, laptop się ładuje, żeby zlogować 500. Niech sobie jeszcze pochodzi z 15 minut i pojadę się karmąć, zobaczyć, co to wniosła ta moja robota. A w tym czasie sobie tutaj chociaż jeden amor wyciągnę. No dobra, to jadę się przejechać. Zobaczę, czy coś to zmądrzało, czy to zgłupiało. Przejechałem się, jest ciut lepiej, ale odbiega od tych wszystkich, które robiłem. I tutaj niewiele chyba się uda wyczarować, po prostu nie chcę generować i tyle. Jeszcze tam coś poćwiczymy, ale tutaj już widzę, że nie zrobi się nie wiadomo jakiego szału. Wyciągam amortyzator. Taka jest różnica może. O, pokażę. Tłoczysko przednie. Jakieś 45 mm około. Tutaj może z 20, może 18 bardziej. Tutaj końcówka też się różniła, więc zażyczyłem sobie taką tulejkę ustalającą, bo oczywiście średnica tutaj łożycka jest inna niż tłoczyska, nie ustali się na środku, więc potrzebowałem coś takiego. Na to pójdzie poduszka i na to pójdzie taka ustalająca nakrętka, ale jeszcze zanim to tutaj skoczy, to trzeba założyć helpera i tu jest talerzyk, który sobie też domówiłem, który mi tutaj siada i ustali sprężynę na swoim miejscu. Tak to sobie wykminiłem. Mam nadzieję, że będzie to miało ręce i nogi. No udało się poskładać. Ogólnie dwie małe poprawki w mojej konstrukcji. Nakrętka miała o 0,4 mm więcej niż powinna mieć. I z długości też musiałem ją troszeczkę skrócić, ale ogólnie udało się to poskładać, więc zaraz zakładam koło. Wyregulowana już jest wysokość też, taka jak była poprzednio, bo sobie zmierzyłem przed rozebraniem i zabieram się za tył. No tył siadł bez poprawek, wszystko gra. Wysokość jest ustawiona. Przód muszę jeszcze obniżyć, bo teraz jak tutaj podniosłem tył, trochę się to popsmieniało i przód musi iść w dół o około centymetr. A tak to wszystko gra, wygląda to fajnie, mam nadzieję, że będzie pracować lepiej. Tutaj powodem w ogóle tej wymiany było wylanie amortyzatora tylnego lewego. No to są jakieś tu 50, mierzyłem, 50 mm tłuczysko. Wybitnie rajdowo wyczynowe. Myślę, że z tych będzie bardziej zadowolony, bo on sobie jeździ po drodze, także te będą cokolwiek pracować, nie? Także super. Składam to kółko, ściągam przednie, jeszcze przereguluję te przody i tu gdzieś jeszcze jakiś wyciek się jeden pojawił, muszę go zlikwidować, tam z opaski chyba z wężyka przy silniku przy odmie. No i nic, i zadzwonię na geometrię i zobaczę jak tam chłopaki z czasem, czy mi to dzisiaj jeszcze ustawią, czy lepiej w poniedziałek. Tu już akumulator umarł też i odpalałem go z konia, więc nie wiem czy nie lepiej go naładować i w poniedziałek, żeby mieli odpalający, bo nie odpali im na stanowisku, będą coś kombinować, może bez sensu.
żeby mi robić kłopot. Także chyba go tak zrobię, że zlikwiduję ten wyciek i sobie tutaj podłączę go na tamtym stanowisku. Niech się ładuje do fajrantu, a zawiozę mi to w poniedziałek rano i może tak będzie korzystniej. A jeszcze sobie wjadę tym nieszczęśnikiem, bo jeszcze mi coś przyszło do głowy, żeby coś sprawdzić, ale to dobra, po kolei. To działam dalej w takim razie. Okej, lunch ogarnięty, to mogę wracać do pracy. Problem jest taki, że zacząłem tutaj ruszać tym wężykiem i on tam sobie zeskoczył z tej odmy. I stąd tutaj płynęło, tu i tu się pojawiało. To jest jeden z problemów. Innym jest to, że tutaj też się pojawia kropla na tej śrubce, ale ja tą miskę prostowałem, bo ona była bardzo krzywa i podejrzewam, że jej się już chyba nie da tak wyprostować, żeby była igła. Więc będę musiał poszukać nowej miski nie klepanej, żeby może nową wkleić, bo tu ten temat będzie powracał, ja ją wklejałem 2 czy 3 razy wtedy. A tak, poza tym czyściutko jest suche. Nic tu się nie dzieje, fajnie. To mi się podoba. Jak ktoś mówił, że w moim punto jest ciasno, jak ja sobie pasek wymienię, to zobaczcie tu. Tutaj się go raczej nie zdejmie. Atakuję ten wężyk, spróbuję coś tam wymyśleć i zobaczymy, jak to wyjdzie. Przyczyną jednego wycieku jest to kolanko, jest za krótkie. Opaska się ześlizgnęła, kolanko wyskoczyło z krućca i tak sobie kapało tutaj. O tam. Jadę teraz do FMIC. Może mi coś tam na szybko dobiorą, bo nic innego nie mam takiego z sensem, żeby tutaj siadło. No, jadę. Coś tu wymyślę. No i mam już kolaneczka, 2 różne kąty. Myślę, że coś z tego siądzie. Dobra, czas kończyć tą dniówkę i pracujący tydzień. Sprawdziłem mu jeszcze rozrząd, bo jeszcze mi tak do głowy przyszło, mówię, niech będzie odząbek przestawiony czy coś. Może też nie generować. No niestety zgadzał się. Także ja już tu pomysłów więcej nie mam. Ostatni jakiś zapis softów może w poniedziałek, bo Łukasz mówi, że tam jeszcze coś zerknie. No i chyba tyle. Nic więcej tu nie zdziałam, pojadę po niedzieli na rolki. Ile pokażę, tyle pokażę. No wydaje mi się, że jest mało Newtona. Nie każdy egzemplarz chce współpracować, a koksować go na siłę to jest proszenie się o problem. Dobra, może jeszcze sobie wprowadzę BM-kę, żeby mi obciekła. W poniedziałek bym chciał się do niej przypiąć. Deltę mam skończoną, jeśli chodzi o zawieszenie, ale nie udało mi się z Maćkiem zdzwonić, żeby poprawić to odpalanie, bo faktycznie zagrzałem ją i nie odpala w ogóle. Teraz pewnie odpali, bo jest już chłodny. I tak minął tydzień, a jutro sobie przyjdę popracować nad mocowaniem tej tu poduszki. Wyspawiam sobie tę łapkę i będzie już sobie wisieć na 2, a nie na 1. Zostanie mi tylna. No dobra, zobaczymy, co się jutro uda. A, jeszcze jedną rzecz udało mi się dzisiaj zrobić. Czekałem, aż biały ostygnie, to sobie tu poskładałem rozrząd nowy już. Nowy rozrząd i wtryski. Także tu jeszcze tylko wymienię turbo i mam ten zestaw gotowy do montażu. Do punktu 2. A, i jeszcze jeden temat. Znajomy z Łodzi. Pozdrawiamy tutaj serdecznie. Przysłał mi głowicę. Ona jest niby robiona kiedyś, ale dał mi tak do zrobienia, żeby ktoś to przejrzał. Tu jak widać były jakieś akcje silikonowe. I ona, jeśli będzie się nadawać, jeśli będzie wszystko z nią ok, wyląduje sobie tutaj w tym oto multierze, który będzie montowany w 124. Taki jest plan. Przehonowałem sobie jeszcze tuleję, tak na szybko. W tym nieszczęśniku Mito, no ale niestety nie uratuje się jej. Tu jeszcze jak cię mogę, ale tu jest wypalona dziura. Nawet z tego szlifu się nie zrobi. Potrzebny jest nowy blok albo słupek. No dzisiaj mamy już sobotę, koniec tygodnia. Owocny był, no chyba średniowo, bo nie ukończyłem ani białego Abartha 500, ani czarnego Abartha 500, ani Delty Integrale. Jedynie jakieś szybkie tematy tam przeleciały i pojechały. Po weekendzie będę się dalej z tym bujał. Deltę mam prawie gotową. Pozostała mi kwestia tego odpalania na gorącym, ale nie udało mi się wczoraj do Maćka dobić, żeby mi to przestawił, podstroił. Może w poniedziałek się uda. Jeśli chodzi o białą 500, no to w zasadzie sprawdziłem wszystko, chociaż w domu jeszcze przyszła mi jedna rzecz do głowy, jeszcze ją w poniedziałek sobie sprawdzę. Ale to tam jakiś cień szansy, że to będzie to. Jeśli chodzi o czarnego Abartha 500, niewiele miałem czasu w tym tygodniu, żeby się przy nim jakoś pomęczyć. Może przyszły tydzień będzie bardziej łaskawy. Zobaczymy, co tam dalej. No mi to jeszcze rozgrzebałem. Dzisiaj ma przyjechać klient porozmawiać na temat tego auta, czy będziemy to reanimować, czy co w ogóle będziemy z tym robić, bo nie wiem. Wyjechałem z tą BM-ką wczoraj, w poniedziałek wymienię olej w silniku. Co tu mam do zrobienia? Jakiś amortyzator, zacisk, półoś z prawej strony.
i wydech. Może jeden cały dzień, może półtora dnia. Zobaczymy. Dzisiaj chcę się pochylić nad mocowaniem, nad tą łapką tutaj. Ponieważ poduszkę sobie już przymocowałem tydzień temu. Teraz sobie dorobię ten element, żeby można było go tu wykręcić. Miała być aluminiowa ta łapka z Opla, ale jednak jest za wysoka i zostaje przy tej stalowej tutaj, żeliwnej. Z tego elementu zrobię sobie tą tutaj płytkę, po czym dorobię sobie tutaj tą płytkę, jakieś wzmocnienia, tak żeby można było tutaj z poduszką to skręcić i wreszcie będę miał lewe mocowanie ogarnięte. Kawa już czeka, biorę się za robotę. Sobota zawsze jest krótka. Taki trochę młyn był w tym tygodniu tak duży, że zapomniałem, przy jakim samochodzie spędziłem prawie 3 dni. I tak właśnie sobie siedzę tutaj i myślę, że był mało owocny ten tydzień, ale przecież miałem jeszcze to Grande Szare od Kuby, które to tam było 29 czy 30 pozycji. Zrobiłem z tego 95%, więc nie można znowu powiedzieć, że ten tydzień był całkiem bez sensu. Dużo mi się tam udało zdziałać, resztę części zamówiłem. Zażyczył sobie poliuretanowe wieszaki układu wydechowego, więc je zamówiłem z Niemiec, bo nigdzie tutaj nie ma. Co tam jeszcze? Zamówiłem linkę do biegów, jedna przyszła niewłaściwa, zamówiłem drugą. To przyjdzie dzisiaj albo w poniedziałek do paczkomatu. Reflektory wyjąłem, wysłałem do zrobienia, już są zrobione, odesłane, więc w poniedziałek je pewnie dostanę. Chociaż jedno grubsze auto, powiedzmy, że ogarnąłem w tym tygodniu. No, tak na pocieszenie. No i 14 dochodzi. Zrobiłem tą łapkę. Ona teraz stygnie po obspawaniu. Jeszcze tutaj jak ostygnie całkowicie, wyczyszczę sobie tutaj tą przygnię i ją też obspawam, ale to musi być zimny materiał, bo już w tej chwili jest przegrzany. Ale myślę, że będzie ok. Tu na 3 śruby do skrzyni, tutaj do poduszki. Spoko, chyba to wygląda w miarę. Do opracowania jeszcze. Ale nic, no na dzisiaj to chowam, kończę. Starczy tej walki. Trzeba w domu też coś porobić. W poniedziałek będę walczył z tematem BMW.